Cześć! In this video, I'm going to speak only Polish, but I'll try to make it understandable for everyone. This method is called comprehensible input, and it's one of the most effective ways to learn a language. You can turn English subtitles on, but I actually suggest you don't. Are you ready? Zaczynamy. To jest mapa miasta. Przybliżę lewy górny róg obrazka. Widzimy tutaj łąkę, na której jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 owiec. 4 owce leżą, a 2 stoją, leżą. Obok budynku stoi samochód terenowy, jeep. Samochód jest zaparkowany przed budynkiem. Łąka, na której są owce, jest też nazywana pastwiskiem. Pastwisko, dlatego że pasą się na nim owce. Owce pasą się na pastwisku. Po prawej stronie od pastwiska jest budynek z autobusem w środku. Autobus stoi w budynku, więc prawdopodobnie jest to zajezdnia autobusowa. Tam, gdzie autobusy kończą i zaczynają swoją trasę. Przesuniemy się teraz w dół mapy. Jest tam fabryka. Myślę, że jest to fabryka, bo ma 2 duże kominy, 2 kominy, z których wydobywa się dym. Obok fabryki są drzewa i 2 grzyby, a kawałek dalej widać jakiegoś lisa. Po prawej stronie od fabryki jest wesołe miasteczko. Na środku wesołego miasteczka stoi diabelski młyn. Tak zwany diabelski młyn to wielka karuzela, która jest okrągła i ma wagoniki, do których można wsiąść. Jeden z najbardziej znanych diabelskich młynów to London Eye w Londynie. Tylko jeden wagonik jest zajęty. Siedzi tam 2 dzieci. Razem jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wagoników, ale tylko jeden jest zajęty, a 7 wagoników jest wolnych. Są puste. Jest 7 wolnych wagoników. Z tyłu na ławce siedzi kobieta. Uśmiecha się i patrzy w kierunku dziecka. Chłopiec jest bardzo szczęśliwy. On też się uśmiecha i biegnie do kolejki wąskotorowej. Mówimy na to ciuchcia, bo wydaje takie dźwięki. Ciuch, 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 ciuch. Ciu, ciu. Przed wesołym miasteczkiem drogą przejeżdża zielony samochód. Jest zielony jak trawa. Za nim
widać kłęby dymu. Po prawej stronie od wesołego miasteczka jest biblioteka. Biblioteka to miejsce, w którym można wypożyczać książki. Za biblioteką stoi renifer. Wygląda mi to na renifera, ale może to jest jeleń. Przed biblioteką przejeżdża czerwony samochód. Po prawej stronie od biblioteki jest straż pożarna. Straż pożarna. Na budynku widać symbol ognia, płomienia. To jest ogień, a na rysunku jest symbol ognia. Ilustracja, rysunek. W budynku straży pożarnej stoją 3 pojazdy. 2 pojazdy są czerwone, czerwone jak ogień, a jeden samochód po lewej stronie jest szary. Przed budynkiem straży pożarnej jest też przejście dla pieszych. Pasy. Przechodząc pasami dojdziemy do małego parku. Widać tutaj kilka zielonych drzew i ławkę. Ten park znajduje się za kolejnym budynkiem. Ten budynek też jest czerwony. Po lewej stronie od budynku z parkiem jest szkoła. Szkoła to miejsce, gdzie uczą się dzieci. O budynek szkoły jest oparty jakiś czerwony rower, a na drodze stoi autobus. Być może jest to autobus szkolny, który przywiózł dzieci na lekcje. Po prawej stronie od szkoły jest duża fontanna. Fontanna, która tryska wodą. W tej szkole jest dużo okien. Dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 okien. Po lewej stronie od szkoły stoi kościół. Kościół ma na dachu krzyż. Na dachu jest krzyż, więc jest to kościół chrześcijański. Na fasadzie budynku, z przodu budynku, na ścianach są jeszcze 3 krzyże. Wokół kościoła jest kilka drzew. Naprzeciwko kościoła jest szpital. Na dachu szpitala też jest krzyż, ale wygląda inaczej. Ten szpital jest 2-piętrowy. To znaczy, że ma parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Obok szpitala jest apteka, na której też jest krzyż. Przed szpitalem drogą przejeżdża dziewczyna na rowerze. Ma długie, czarne włosy i żółty kask. Ta dziewczyna ma na plecach plecak, który też jest żółty. Do apteki wchodzi starsza pani o lasce. Ta pani też ma żółty sweter albo bluzkę. Po prawej stronie od apteki stoi dom. Ten dom jest pomarańczowy.
Wokół tego domu rosną jabłonie, czyli drzewa, na których rosną jabłka. Na każdym drzewie jest 5 jabłek. 1, 2, 3, 4, 5 jabłek. Jedno jabłko jest jaśniejsze od pozostałych. Przed domem przejeżdża skuter. Na skuterze widać 2 kartony. Wyglądają jak przesyłki, paczki, więc może jest to kurier, człowiek, który dostarcza paczki do domów. Obok domu jest stacja benzynowa. Tutaj jest napisane Orlen, bo na stacji benzynowej nie zobaczymy napisu stacja benzynowa, tylko raczej nazwę tej stacji. Orlen to jest jedna z bardziej popularnych stacji benzynowych. Na tej stacji są 2 dystrybutory paliwa. Nie jeden dystrybutor, tylko 2 dystrybutory. Naprzeciwko stacji benzynowej widać fragment budynku z napisem sklep. W sklepie kupujemy różne produkty, na przykład banana, papier toaletowy albo orzechy. Obok sklepu widać wysoką stertę opon. To jest duża sterta opon. To są opony. Na dachu tego budynku jest napisane wulkanizacja. Wulkanizacja, czyli taki warsztat, który zajmuje się naprawą i wymianą tych opon. Po lewej stronie od wulkanizacji widać jakiś staw. Staw, czyli mały zbiornik wodny. Nie duży, jak morze albo jezioro, tylko mały staw. Wokół stawu rośnie trzcina i pałki wodne. That's it for today. If you enjoyed this video, like and subscribe. And if you need more materials for learning Polish, check the description. Do usłyszenia.